Zanim nowoczesne granice na mapach Europy w ogóle istniały, zanim słowo Polska miało dzisiejsze znaczenie, po równinach, lasach i bagnistych dolinach między Wisłą a Wartą przemierzali konno ludzie, którzy nie potrzebowali nazwisk. Wystarczało im zawołanie. Prosty okrzyk, który w mgnieniu oka zbierał braci pod jedną chorągwią, który rozrywał mgłę bitewnego chaosu, który mówił wszystko. Skąd jesteś? Komu służysz? Za kogo umierasz? I właśnie z tych okrzyków, z kurzu pól bitewnych i z pieczęci przybijanych na pergaminowych dokumentach wyrosły nazwiska. Niektóre przetrwały 8 stuleci. Być może jedno z nich nosisz do dziś. Zanim jednak zaczniemy tę podróż, mam do ciebie małą prośbę. Większość widzów ogląda ten kanał przez telewizor i doskonale rozumiemy, że subskrybowanie z kanapy nie jest łatwe. Ale jeśli ta historia cię wciągnęła, jeśli chcesz, żeby te zapomniane opowieści dotarły do jeszcze więcej osób, podziel się tym materiałem. To najważniejsza rzecz, jaką możesz zrobić dla tego kanału. A teraz wróćmy do historii. Polska szlachta przez większą część średniowiecza funkcjonowała bez czegoś, co dziś uznajemy za oczywiste. Bez dziedzicznych nazwisk. Typowy polski rycerz z roku 1200, a nawet z późniejszych dekad, był identyfikowany przez imię, przez nazwę ziemi, którą dzierżył, albo przez zawołanie rodu. Dopiero od XIII i XIV wieku, wraz z upowszechnieniem się herbów i narastającymi potrzebami administracyjnymi rozrastającego się Królestwa Polskiego, zaczęły pojawiać się pierwsze stałe formy nazwiskowe. I właśnie w tym przełomowym okresie kryje się tajemnica wielu nazwisk, które istnieją do dziś. Wiele z nich ma zakodowaną w swojej strukturze informację o rycerskim rodzie, o ziemi, o herbie, o ludziach, którzy przez wieki strzegli granic i siedzieli w radach królewskich. Zacznijmy od początku, od nazwy i symbolu, który ją poprzedzał. Topolski. Kiedy na przełomie XIV i XVIII wieku rycerze zaczęli przypisywać się na piśmie do konkretnych wsi i majątków, wieś Topola, a takich osad o tej nazwie w Polsce było kilka, między innymi w Wielkopolsce i Małopolsce, dała początek nazwisku Topolski. Ale za tą prostą etymologią kryje się głębsza historia. Topola była drzewem granicy. Sadzono ją na obrzeżach pól, przy miedzach, wzdłuż dróg, bo rosła prosto i szybko, a jej biała kora była widoczna z daleka. Rycerz dziedziczący majątek przy Topoli albo zakładający osadę w jej pobliżu przyjmował nazwę miejsca za swój nowy identyfikator. W herbarzu Kaspra Niesieckiego, kompilacji XVII-wiecznej opartej na wcześniejszych źródłach, nazwisko Topolski pojawia się w związku z kilkoma różnymi herbami, co samo w sobie jest wymowne. Oznacza, że pod tę nazwę podpadały rodziny wywodzące się z różnych rycerskich rodów heraldycznych, które z różnych stron przybyły do dóbr o nazwie Topola. Zjawisko to historycy nazywają homonimią nazwiskową. To samo nazwisko, całkowicie niezależne korzenie. W Polsce było ono wyjątkowo powszechne, właśnie dlatego, że w przeciwieństwie do Europy Zachodniej nazwiska powstawały oddolnie, bez nadzoru żadnej centralnej instytucji, wyłącznie na mocy zwyczaju i lokalnej tradycji. Jeśli twoja rodzina nosi dziś to nazwisko, może być ono dziedzictwem po rycerzu, który przed 7 wiekami siedział w siodle i trzymał straż przy granicy swojej ziemi. Sulimski. To nazwisko odsyła wprost do jednego z najstarszych i najbardziej rozpoznawalnych polskich herbów – Sulima. Herb ten pojawia się w źródłach co najmniej od końca XIV wieku. Choć historycy są zgodni, że ród heraldyczny Sulimów jest znacznie starszy niż pierwsze pisemne wzmianki. Na tarczy herbowej Sulimy widnieje czarny półorzeł na złotym tle. Godło budzące szacunek i rozpoznawalne w całym Królestwie Polskim. Co ciekawe, właśnie ten herb jest nierozerwalnie związany z jedną z najsłynniejszych postaci polskiego rycerstwa – Zawiszą Czarnym z Garbowa, którego pełne imię brzmiało Zawisza Czarny herbu Sulima. Zawisza, żyjący na przełomie XIV i XV wieku, był nie tylko legendą polskiego oręża, ale i żywym symbolem rycerskich cnót w całej Europie. Uczestniczył w turniejach rycerskich na dworach zachodnich.
słynął z niepokonaności, a jego imię weszło do języka polskiego jako synonim człowieka absolutnie niezawodnego. Do dziś mówimy o kimś, że jest pewny jak w Zawiszy. Rodziny noszące nazwisko Sulimski byłyby wywodzić się z tego rozległego rodu heraldycznego. Badania historyczne wskazują, że Sulimowie wywodzili się głównie z Kujaw i Małopolski, a pierwsze pieczęcie z ich herbem odnaleziono w aktach łęczyckiego sądownictwa z końca XIV stulecia. Być może w tym nazwisku ukryta jest nitka prowadząca do tych stron Polski i do ludzi, którzy stawiali czoła krzyżakom na polach Grunwaldu. I właśnie Grunwald, bo tej bitwy nie można pominąć, kiedy mówimy o polskim rycerstwie. 15 lipca 1410 roku na polach między wsiami Grunwald, Łodwigowo i Stembark w Prusach rozegrała się jedna z największych bitew średniowiecznej Europy. Wojska polsko-litewskie pod dowództwem króla Władysława Jagiełły i wielkiego księcia Witolda starły się z armią zakonu krzyżackiego, a pod chorągwiami obu stron kryły się imiona i herby dziesiątek rodów rycerskich. Kronikarz Jan Długosz, który tę bitwę opisał z niezrównaną szczegółowością, wymienił każdą chorągiew po nazwie, każdy herb po godłę. To właśnie dzięki jego zapisom wiemy, że pod Grunwaldem walczyły chorągwie herbu Nałęcz, Jastrzębiec, Topór, Leliwa i wielu innych. Każdy z tych herbów był jednocześnie wspólnotą dziesiątek, a czasem setek rodzin noszących różne nazwiska. I z każdego z tych herbów, jak poczwarki, które po wiekach rozwinęły skrzydła, wyrosły polskie nazwiska, które istnieją do dziś. Nałęcki. Jednym z nich jest właśnie Nałęcki, wywodzące się od herbu Nałęcz, jednego z najpotężniejszych i najrozleglejszych rodów heraldycznych w Polsce. Herb Nałęcz przedstawiał białą chustę, skomplikowanie złożoną, jakby zawiązaną w węzeł, na czerwonym polu. Zawołanie rodu brzmiało Nałęcz i według historyków nawiązywało do nazwy rzeki, choć dokładna etymologia pozostaje przedmiotem debat naukowych. Co nie ulega wątpliwości, ród Nałęczów był w Polsce siłą polityczną trudną do przecenienia. Historycy szacują, że herbem Nałęcz pieczętowało się w różnych epokach nawet 350 rodzin. Pod Grunwaldem w 1410 roku chorągwie wystawione przez Nałęczów, między innymi ta prowadzona przez sędziwoja z Ostroroga, wojewodę poznańskiego, walczyły w centrum armii polskiej. Nałęczowie mieli swoje gniazda rodowe głównie w Wielkopolsce, a ich wpływy polityczne sięgały najwyższych szczebli królewskiego dworu. Rodziny noszące dziś nazwisko Nałęcki mogą być połączone z tym rozległym, rycerskim plemieniem, które przez stulecia kształtowało losy Królestwa Polskiego. Toporczykowie i ich dziedzictwo w nazwisku Toporzycki albo Toporski. Herb Topór to jeden z najstarszych polskich herbów szlacheckich. Jego godłem jest srebrny topór na czerwonym polu, a zawołanie rodu brzmiało starza. Słowo, którego etymologia pozostaje nierozwiązana do końca, lecz które przez badaczy bywa kojarzone z pradawnymi słowiańskimi okrzykami bojowymi. Jan Długosz, opisując herb Topór w swoim herbarzu Insignia Seuclenodia Regis et Regni Poloniae, spisanym w drugiej połowie XV wieku, zaznaczył, że ród wywodzi się od polskich ludów i od pradawnych czasów, co sugeruje, że już w oczach XV-wiecznych historyków Toporczykowie uchodzili za jeden z najstarszych polskich rodów rycerskich. Tym herbem pieczętowały się tak wielkie rody jak Tęczyńscy i Osolińscy. Ale nie tylko magnaci należeli do tego herbu. Spod toporu wywodziła się Elżbieta Granowska, córka wojewody sandomierskiego Ottona z rodu Pileckich Toporczyków, która w 1421 roku została trzecią żoną samego króla Władysława Jagiełły. Romans i małżeństwo, które wywołało na królewskim dworze niemały skandal, bo wdowa niskiego rodu, jak twierdzili jej wrogowie, nie powinna zasiadać na tronie. Pod Grunwaldem chorągiew z herbem toporu wzięła udział w bitwie, a jej historia
włącznie z dramatycznym upadkiem królewskiej chorągwi i jej natychmiastowym podniesieniem przez dzielnych rycerzy, jest zapisana u Długosza szczegółowo jak scena z kroniki filmowej. Jastrzębski. Za tym powszechnym dziś polskim nazwiskiem kryje się herb Jastrzębiec, jeden z najpopularniejszych herbów szlacheckich w Polsce, którym według różnych szacunków posługiwało się od 360 do nawet 700 rodzin. Jego godłem była podkowa, symbol konia bojowego i kowala w jednym, zwieńczona krzyżem. Zawołanie rodu, znane ze źródeł sądowych jeszcze z XIV stulecia, miało wiele wariantów. Herb Jastrzębiec jest wzmiankowany w aktach sądowych już w roku 1386, a na pieczęciach pojawia się wcześniej. Co fascynujące, sam kształt godła mówi coś o jego naturze. Podkowa w herbie nie była przypadkowym ornamentem. W świecie, gdzie rycerz bez konia był nikim, gdzie bitwa mogła się rozstrzygnąć w przeciągu chwili zależnej od kondycji rumaka, podkowa była symbolem fundamentalnym. Rycerze herbu Jastrzębiec walczyli pod Grunwaldem, zasiadali w sądach grodzkich, zakładali kościoły, a ich nazwisko, Jastrzębski, żyje w Polsce do dziś. Jeśli je nosisz, łączy cię z prawdopodobnie jednym z największych rodów heraldycznych, jakie kiedykolwiek istniały na ziemiach polskich. Odrowąski. Herb Odrowąż to jeden z tych znaków rycerskich, wokół których narosły wielkie legendy i równie wielkie spory historyków. Jego godłem jest biała, łamana strzała na czerwonym polu. Kształt specyficzny, geometryczny, nie mający zachodnioeuropejskich odpowiedników. Według Jana Długosza ród Odrowążów miał przybyć z Czech lub Moraw, osiadając najpierw na Śląsku, a następnie w Małopolsce. Pierwsze pewne pieczęcie z tym herbem w Polsce datuje się na rok 1312, kiedy odcisnął ją Jakub z Dębna. Jednak wieś Odrowąż w powiecie koneckim, uważana za rodowe gniazdo małopolskiej linii rodu, jest poświadczona już w roku 1222. Co oznacza, że ród istniał tu na długo przed pierwszymi herbowymi pieczęciami. Ze środowiska Odrowążów wyszedł święty Jacek Odrowąż, urodzony około 1180–55 roku w Zamku Kamień w okolicach Opola. Zakonnik dominikański, który w roku 1227 przeniósł zakon dominikański do Krakowa i stał się jedną z najbardziej czcigodnych postaci polskiego kościoła. A herb Odrowąż był jednym z 47 herbów polskich, adoptowanych przez bojarów litewskich w ramach Unii Chorodelskiej w roku 1413, co dowodzi jego prestiżu i politycznego znaczenia. Nazwisko Odrowąski nosi więc w sobie echo jednego z najszacowniejszych rodów polskiego rycerstwa. Żeby w pełni zrozumieć, jak te nazwiska powstawały, trzeba cofnąć się na chwilę do świata, w którym żyli ich protoplastowie. Wyobraź sobie Polskę XIII i XIV wieku. Kraj bez wyraźnie wytyczonych granic. Kraj w nieustannym ruchu politycznym, podzielony na dzielnice, z których każda miała swojego księcia. W tym świecie rycerz nie był tylko żołnierzem. Był lokalnym panem, sędzią, administratorem, często i zarządcą ekonomicznym swoich dóbr. I był rozpoznawalny nie przez swoje nazwisko, które dopiero zaczynało się krystalizować, ale przez swój herb i swoje zawołanie. Kiedy na polu bitwy rozlegało się starza, wiedziałeś, że Toporczykowie walczą w pobliżu. Kiedy słyszałeś Mnałęcz, wiedziałeś, że to Wielkopolanie. Te okrzyki zastępowały nazwiska przez stulecia. A kiedy w końcu nazwiska zaczęły być potrzebne, do aktów, do dokumentów, do rejestrów podatkowych, wiele z nich wzięło się właśnie z tych zawołań, z nazw herbów, albo z nazw wsi i zamków, przy których siedzieli rycerscy przodkowie. Dotarliśmy do połowy naszej podróży. Do tej pory zajrzeliśmy w głąb herbów Nałęcz, Sulima, Topór, Jastrzębiec i Odrowąż. Ale tym, co nas czeka dalej, są nazwiska związane z bataliami, które decydowały o losie całych królestw, z ludźmi, którzy stawiali czoła siłom wielokrotnie od nich silniejszym i z miejscami, których nazwy
brzmią dziś jak słowa z epickiego poematu. Czas ruszyć dalej. Leliwita, albo we współczesnej formie leliwski. Herb leliwa to jeden z najpiękniejszych i najbardziej poetyckich spośród staropolskich znaków herbowych. Jego godło przedstawia złoty półksiężyc i złotą gwiazdę na błękitnym tle. Wyobraź sobie tę tarczę błyszczącą w słońcu na polu bitwy pod Grunwaldem, albo zanurzoną w blasku pochodni podczas uczty na Zamku Tęczyńskich. Herb leliwa był wzmiankowany już przez Jana Długosza w jego herbarzu i należał do 47 herbów adoptowanych w Chorodle. Ród Lelwitów obejmował tak wielkie rodziny jak Tarnowscy z Zamku Tarnów, Pileccy i Melsztyńscy. Zamek w Melsztynie nad Dunajcem do dziś stoi tam wśród winnic i przepięknych wzgórz Pogórza Wiśnickiego, choć w ruinie był jednym z głównych gniazd rodu. Jan Tarnowski, hetman, wielki koronny żyjący na przełomie XV i XVI wieku, wybitny reformator wojskowości polskiej i autor dzieła o strategii wojennej, pieczętował się właśnie leliwą. Spytko z Melsztyna, żyjący w XIV stuleciu, jest przez historyków wymieniany jako jeden z ważniejszych protoplastów rozgałęzionego rodu leliwitów. Wokół samego herbu toczyły się zresztą spory. Jan Długosz sugerował obce, być może zachodnie, jego pochodzenie, co gorąco odrzucali późniejsi herboznawcy, wskazując na jego typowo słowiańską nazwę i strukturę. Spór ten nie jest do końca rozstrzygnięty do dziś. Jeśli twoja rodzina nosi nazwisko Leliwski, jesteś połączony z jednym z najbardziej rozgałęzionych i wpływowych rodów polskiego rycerstwa, którego ślady rozsiane są od Krakowa po Sandomierz. Grzymałowski. I tu zaczynamy dotykać imion, które po prostu żyły w zamkach. Herb Grzymała to kolejny z wielkich polskich herbów rodowych. Jego godło przedstawia mury zamkowe i jest jednym z tych symboli, które zdają się wprost mówić. Tu mieszkali rycerze. Grzymała to zawołanie, a jednocześnie nazwa herbu, który nosili między innymi grabowscy i inne rodziny zakorzenione w Mazowszu i ziemi dobrzyńskiej. Co ciekawe, jedno z najważniejszych przekształceń w historii polskich herbów dotyczy właśnie Grzymały. Jest to jeden z herbów, w których historycy wyraźnie widzą ewolucję od prostego znaku własnościowego ku złożonemu godłu heraldycznemu. Rycerze pieczętujący się Grzymałą zasiadali w radach książąt mazowieckich, piastowali urzędy sędziów ziemskich i starostów, a ich potomkowie z różnymi fortami majątkowymi przetrwali wieki rozbiorów. Nazwisko Grzymałowski nosi w sobie echo tej długiej historii, zakorzenionej w zamkach i dworach mazowieckich ziemian. Kościeski. Herb Kościesza to jeden z tych polskich herbów, który nieodłącznie kojarzy się z dramatyczną historią z pogranicza dyplomacji i romansu. W aktach sądowych ziemskich z XIV i XV wieku pojawia się postać Gniewosza z Dalewic herbu Kościesza, rycerza, który wobec sądu kościelnego w Krakowie zeznał, że królowa Jadwiga Andegaweńska dopuściła się zdrady małżeńskiej. Oskarżenie było kłamstwem politycznym, wywołało skandal, a sam Gniewosz musiał odwołać swoje słowa. Ta dramatyczna historia, udokumentowana w aktach konsystorza biskupiego w Krakowie, jest jedną z niewielu, które rzucają tak jasne światło na brutalną rzeczywistość politycznych intryg późno-średniowiecznej Polski. Gniewosz z Dalewic i herbem Kościesza wpisał się w ten epizod na zawsze. Ale Kościeszowie to oczywiście nie tylko jedna afera dworska. To rozległy ród heraldyczny, który zostawił ślady w wielu zakątkach Małopolski i Mazowsza. Nazwisko Kościeski jest dziedzictwem po ludziach, którzy potrafili poruszać się zarówno po polach bitewnych, jak i po niebezpiecznym terenie dworskich intryg – Półkozic i Półkozicki. Ten herb jest być może jednym z najciekawszych heraldycznych przypadków, kiedy jedno wydarzenie bitewne stało się zakotwiczone w samym godle. Półkozic, zwany też połkozą, to herb przedstawiający połowę kozy na tarczy, a zawołanie rodu, jak odnotowują herbarze, brzmiało właśnie połkoza.
Rycerz Marcin z Wrocimowic, chorąży krakowski, który pod Grunwaldem niósł wielką chorągiew króla Władysława z białym orłem, właśnie ten rycerz pieczętował się herbem Półkozic. Jan Długosz z niezwykłym pietyzmem opisał dramatyczny moment bitwy, gdy chorągiew pod naporem krzyżackich jeźdźców zachwiała się i przez chwilę upadła na ziemię, co mogło oznaczać koniec bitwy i panikę w polskich szeregach. Ale dzielni rycerze związani z tą chorągwią natychmiast ją podnieśli i poprowadzili dalej. Marcin z Wrocimowic, po bitwie uhonorowany przez króla i wysłany z poselstwem do Rzymu, jest jednym z tych rycerzy, których losy znamy z imienia dzięki kronikarskim zapiskom. Rodziny noszące dziś nazwisko Półkozicki czy Połkoziński bywają kojarzone z tym rozległym rodem heraldycznym. Zanim przejdziemy do kolejnych nazwisk, jest jedna rzecz, którą historycy rzadko podkreślają w popularnych opracowaniach. Noszenie dziś nazwiska zakończonego na Skilupecki absolutnie nie jest dowodem szlacheckiego, a tym bardziej rycerskiego pochodzenia. W XV wieku taka końcówka była modna wyłącznie wśród szlachty, ale w kolejnych stuleciach przyjmowali ją mieszczanie, sołtysi i wolni chłopi. Walerian Nekanda Trepka w XVII-wiecznym pamflecie Liber Generationis Plebe Anorum skatalogował setki przypadków nieuprawnionego przypisywania sobie szlachectwa. Historia rycerskich korzeni jest zawsze możliwa, ale nigdy nie jest pewna bez solidnych badań genealogicznych. Sierpiński. To nazwisko odsyła do rzeki i regionu. Sierps, miasto nad rzeką Sierpienicą w Mazowszu, dawało nazwy okolicznym rycerskim majątkom. Sierpiński był więc kimś związanym z tą ziemią, z jej lasami, polami i z mazowiecką specyfiką polityczną, która przez wieki różniła się od reszty Królestwa Polskiego. Mazowsze pozostawało osobnym księstwem jeszcze długo po zjednoczeniu Królestwa Polskiego za Łokietka i Kazimierza Wielkiego, przyłączonym do korony w zasadzie dopiero w pierwszej połowie XVI stulecia. Rycerstwo mazowieckie miało swoją odrębność, swoje herby, swoje tradycje. Jeśli twoja rodzina nosi to nazwisko, jej genealogiczne korzenie mogą sięgać mazowieckich wojów, którzy przez pokolenia trzymali straż na wschodnim pograniczu łacińskiego świata, granicy oddzielającej katolicką Polskę od prawosławnej Rusi i pogańskiej Litwy, zanim ta ostatnia przyjęła chrzest. Krzyżanowski. To nazwisko pochodzi od miejscowości, a tych o nazwie Krzyżanów, Krzyżanowo czy Krzyżanowice, było w Polsce co najmniej kilkanaście, rozsiane po Wielkopolsce, Mazowszu i Małopolsce. Każda z tych wsi mogła być gniazdem rycerskiej rodziny, która z biegiem czasu zamieniła formułę Jan z Krzyżanowa na trwałe nazwisko Jan Krzyżanowski. W herbarzu Tadeusza Gajla, opracowanym na podstawie wcześniejszych źródeł, Krzyżanowscy bywają wymieniani w związku z kilkoma różnymi herbami, między innymi Sulimą i Nowina, co potwierdza, że pod tym samym nazwiskiem kryją się rodziny całkowicie niezależnego pochodzenia. Jedno z nich mogło jednak należeć do starego rycerskiego rodu, który zasłużył sobie na pamięć właśnie poprzez stulecia służby zbrojnej. Rogalski. Herb Rogala, z jego charakterystycznym półksiężycem i rogami na tarczy, był jednym z herbów używanych m.in. przez rycerstwo ziemi chełmińskiej. Ciekawym historycznym przypisem jest fakt odnotowany przez Jana Długosza, że wśród rycerzy walczących pod Grunwaldem po stronie Krzyżaków, co samo w sobie jest historycznym paradoksem, był Mikołaj Ryński herbu Rogala, chorąży miasta Chełmno. Jego losy po bitwie są niejasne, a Długosz sugeruje, że po klęsce zakonu mógł ponieść konsekwencje za swoje decyzje. To przypomnienie, że historia rzadko jest prosta, że w jednej z największych bitew XIV wieku, opiewanej dziś jako polskie zwycięstwo, herby i rycerze byli po obu stronach linii frontowej, podzieleni przez polityczne zobowiązania i sojusze lenne, a nie przez prostą tożsamość narodową w nowoczesnym rozumieniu. Rogalski jako nazwisko nosi więc w sobie wieloznaczność samej historii. Wrocimowicki. Choć to rzadkie dziś nazwisko, odsyła bezpośrednio do wsi Wrocimowice w dawnej ziemi krakowskiej, gniazda rodu, z którego wywodził się wspomniany już Marcin z Wrocimowic,
chorąży krakowski spod Grunwaldu. Ale historia jest tu bardziej skomplikowana niż mogłoby się wydawać. Marcin, według historyków, nie był pierwotnym dziedzicem Wrocimowic. Wieś zdobył poprzez małżeństwo, a po śmierci żony zrzekł się praw do niej. Przyjął jednak jej nazwę, bo, jak opisują źródła, rycerze często przyjmowali nazwy miejscowości, w których siedzieli, nawet jeśli nie byli ich pełnoprawnymi właścicielami. Właśnie po to, by dodać sobie powagi. Ten jeden epizod z życia Marcina odsłania zaskakującą rzeczywistość. Wiele polskich nazwisk szlacheckich, które wyglądają jak świadectwa rodowych posiadłości, może być w istocie efektem aspiracji lub taktycznych decyzji ich protoplastów. Historia, jak zawsze, jest bardziej skomplikowana niż legenda. Piatkowski, Piątkowski. Nazwisko to bywa kojarzone w herbarzu Gajla z herbem Grzymała i kilkoma innymi rodami heraldycznymi, co potwierdza zasadę, że jedno nazwisko może odsyłać do zupełnie różnych korzeni. Piątkowo to w Polsce kolejna z powszechnych nazw wsi. I każde z nich mogło dać początek rodzinie, która wzięła od niej swoje dziedziczne imię. Ale przynajmniej część rodzin piątkowskich bywała wymieniana w herbarzu Niesieckiego w kontekście rycerstwa ziemi łęczyckiej i Kujaw, terenów, które w XIII i XIV wieku były areną intensywnych walk o panowanie nad środkową Polską, terenów, przez które wielokrotnie przetaczały się wojska, zarówno polskie, jak i krzyżackie. Każde z tych nazwisk jest jak okno, wąskie, często zaparowane przez czas i przez zniszczone dokumenty, ale dające wgląd w świat, który nas poprzedził. Kiedy rycerz w XIII lub XIV wieku wsiadał na konia i ruszał na wezwanie swojego zawołania, Nałęcz, Starza, Sulima, nie wiedział, że jego decyzje, jego bitwy, jego ziemia i jego herb pewnego dnia staną się częścią nazwiska, które przetrwa 8 wieków. Nie wiedział, że ktoś, być może po drugiej stronie globu, być może w Brazylii albo Argentynie, może w Nowym Jorku, może w Warszawie, będzie nosił to nazwisko jako jedyne świadectwo tamtego świata. Nie wiemy, ilu z tych rycerzy było wielkich, a ilu zwykłych. Nie wiemy, ilu spośród nich zasługiwało na pieśni pochwalne, a ilu umierało bez rozgłosu, na skraju bagna albo w cieniu krzyżackiego muru. Ale wiemy jedno, każde z tych nazwisk jest świadkiem. Niemym, ale nie psującym się archiwum. Kawałkiem pergaminu, który przetrwał wszelkie pożary. Kolejny odcinek zabierze nas jeszcze głębiej. W czasy, kiedy polskie nazwiska dopiero się tworzyły, kiedy pierwsze pieczęcie wyciskały w wosku znaki, które przetrwają do dziś. I w tamtych miejscach, w tych zamkach, w tych małych wsiach nad nieznanymi nikomu rzekami czekają na nas opowieści jeszcze starsze i jeszcze mniej znane niż te, które usłyszałeś dziś.